Cześć wszystkim! Dotychczas mogliście niskopodłogowca zaledwie usłyszeć. Teraz możecie go również zobaczyć. W tym 12-stopniowym mrozie znaleźliśmy się przy trasie łazienkowskiej w Warszawie, by podsumować mijający 2015 rok. To był rok dużych inwestycji. Kończyła się unijna perspektywa, więc miasta na potęgę inwestowały w tabor i infrastrukturę. Jednym z takich spektakularnych wydarzeń było otwarcie drugiej linii metra w Warszawie. Byłem tam na miejscu i zobaczyłem wszystkie 7 stacji otwartych w tym roku. Metro otwarto w marcu, jednak w grudniu mieliśmy drugie spektakularne wydarzenie tego roku. To otwarcie zupełnie nowej sieci tramwajowej w Olsztynie, gdzie uruchomiono 3 linie tramwajowe na 11 km torowisk, które obsługuje 15 tramwajów Solaris Tramino. Na ulicach polskich miast rozpoczęła się też elektryczna rewolucja w taborze autobusowym. Pierwsze tego typu pojazdy pojawiły się m.in. w Ostrołęce, Jaworznie, Inowrocławiu oraz w liczbie 10 sztuk w Warszawie. Testy tego typu taboru prowadzi również Kraków. Na kanale zobaczyliśmy nie tylko polską komunikację miejską, ale również tą w Republice Czeskiej. W czerwcu wybrałem się w podróż po Czechach, by zobaczyć 7 sieci tramwajowych działających w tym kraju, 3 sieci trolejbusowe oraz 1 sieć metra w Pradze. W 2015 roku Warszawa zmagała się z gigantycznymi korkami spowodowanymi pożarem mostu łazienkowskiego, czyli elementu trasy widocznej za moimi plecami. Korki były nie tylko samochodowe, ale nawet tramwajowe, co widzieliście na jednym z moich materiałów. Miniony rok to też otwarcie zupełnie nowych tras szybkich tramwajów w Polsce. W Szczecinie otwarto zupełnie nową trasę do pętli Turkusowa, natomiast w Krakowie estakadę Lipska-Wielicka, którą widzieliście w jednym z ostatnich materiałów. Tramwaje przyspieszyły również w Warszawie. Tak się stało m.in. na trasie na Tarchomin, a także wzdłuż ulicy Marymąckiej, dzięki wprowadzeniu priorytetu w sygnalizacji świetlnej. Nagrałem również kilka materiałów, których jeszcze nie zdążyłem dla Was przygotować. Tak było m.in. w przypadku otwarcia tarasu na lotnisku Chopina w Warszawie, a także w przypadku wyjazdu na linię tramwajów PESA Swing w Toruniu.
Duże zmiany pojawiły się również w połączeniach międzymiastowych. Polski Bus stale rozszerza siatkę połączeń i do oferty wprowadził usługę Gold. Zmiany dotyczą również polskiej kolei. Tutaj do ruchu włączono nie tylko wszystkie pociągi Pendolino, ale również pojawiły się składy Stadler Flirt, a niedawno w pierwszy kurs z pasażerami wyruszyła PESA Dart. W 2016 roku czeka nas otwarcie jeszcze jednej inwestycji tramwajowej realizowanej w poprzednich latach. To 10-kilometrowa trasa tramwaju Fordon, która połączy największe bydgoskie osiedle z centrum miasta. Tymczasem dzięki wielkie za oglądanie kanału i do zobaczenia. Jeszcze raz. W Bydgoszczy, no możesz jeszcze powiedzieć, zimno, 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 zimno. I do usłyszenia. Dzięki. Idziemy.